Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Ostatni odcinek z serii Welonki, Fakty i Mity chyba Wam się podobał. Dostałam kilka miłych komentarzy, więc postanowiłam kontynuować tą serię. Ja mam jeszcze kilka lub nawet kilkanaście takich newsów. Dzisiaj postanowiłam skompilować 7 i jeden bonus i będę się skupiać na najdziwniejszych pytaniach zadawanych wujkowi Google. Zostańcie ze mną do końca. Czy welonki puszczają bąki? Raczej nie. Ale musimy tutaj poruszyć kilka ważnych kwestii. Jeśli błonki to jest produkt układu trawiennego, to takie wydalanie gazów nie występuje. Natomiast jeśli zauważymy, że ryba wypuszcza pęcherzyki powietrza swoim tylnym otworem, może to sygnalizować problemy ze strony układu trawiennego. Ewentualnie też może to być skutek zaaspirowania pęcherzyków powietrza z nadpowierzchni wody. Warto też dodać, że w przewodach pokarmowych naszych welonów żyją specjalne bakterie, które sprzyjają produkcji gazów, jednak welony bardziej bekają niż pierdzą. Gatunki ryb, które pozbywają się gazów tą swoją drugą stroną, to oczywiście śledź i rekin piaskowy. Czy welony widzą w ciemności? Nie. Welony mają świetnie rozwinięty zmysł wzroku i widzą ogólnie więcej niż ludzie, dlatego że widzą jeden dodatkowy kolor, którego my nie widzimy. Nasze oko odbiera tylko 3 podstawowe kolory, natomiast oko welonów aż 4. Welony widzą dobrze na odległość około 4,5 metra, w przeliczeniu 15 stóp. To dlatego też często wydaje się, że boją się, jeśli coś rusza się w oddali, a kiedy podchodzimy bliżej i rozpoznają naszą twarz czy znajomą twarz, przestają się bać i spokojnie pływają. Welony mają też świetnie rozwinięty zmysł smaku oraz zapachu. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam o liniach bocznych, których używają też do wykrywania jakichś wibracji na powierzchni wody. Właśnie tych wszystkich zmysłów używają do poruszania się w ciemności, natomiast dobrze nie widzą. Jeśli martwicie się, że waszej rybce jest smutno w ciągu nocy, to się nie martwcie, dlatego że welony potrzebują czasu i imitowania pór dobowych, czyli dzień i noc, dlatego nie powinno się włączać światła na cały dzień, na 24 godziny, bo może to stresować ryby, a to doprowadza do chorób, osłabienia układu odpornościowego. Warto pamiętać, że welony nie mają powiek, więc nie mrugają i też nie widać, kiedy śpią. Po prostu są mniej wtedy aktywne, dryfują sobie i potrzebują tego czasu w nocy wyciszenia ciemności, żeby się zregenerować. Welon umrze na dnie zbiornika pokrytego lodem. Mit. Może się wydawać, że welony nie przeżyją ostrej zimy, kiedy ich oczko wodne jest pokryte lodem, bo nie ma wymiany gazowej. Jednak jest to nieprawda, dlatego że welony mają świetne systemy do przetrwania. Po pierwsze, jeśli mamy oczko wodne i faktycznie została nas zima, dobrze jednak jest wywiercić dziurkę w lodzie, żeby była ta wymiana powietrza. Wtedy ryby się hibernują i nie trzeba ich karmić, ani też żadnych specjalnych zabiegów robić. Natomiast co się stanie, jeśli zapomnimy wywiercić dziurkę, otwór w lodzie? To bardzo ciekawe zjawisko. Welony, tak samo jak karpie, potrafią produkować alkohol przez swoje skrzela. Taki system obronny pozwala im przetrwać czas na dnie naprawdę bardzo zimnego zbiornika bez dopływu tlenu. Więcej o tym badaniu znajdziecie w linku w opisie. Welony czują smak. Kubki smakowe welonów nie znajdują się tak jak u nas na języku, lecz wokół ich ust oraz wewnątrz ich pyszczków i też troszeczkę na zewnątrz. Czy welony w ogóle mają języki? Mają, ale nie takie jak ludzie. Ten język zbudowany jest z takiej tkanki, która ma o wiele mniejszą ruchliwość i ma też mniejszą ilość mięśni. Też się mówi, że ta tkanka jest dodatkowym zabezpieczeniem między pyszczkiem a aortą. Oczywiście ich język nie czuje smaku. A czy wiecie, że aż 20% mózgu welona odpowiada za wykrywanie smaku? Czy złote rybki są jadalne? Tak. Welony, jak już wiecie, należą do tej samej rodziny co karpie, a ich smak może się zmienić w zależności od tego, czym są karmione.
Jeśli komuś przyjdzie do głowy szalony pomysł, żeby zjeść swoją ukochaną, cudowną rybkę, to należy oczywiście pamiętać o obróbce termicznej, gdyż może być nosicielem chorób czy pasożytów. Słyszałam nawet, że był kiedyś challenge, żeby połykać na żywo rybkę w całości, taką zwykłą, małą. Okropne. Czy mogę nalać trochę wódki do akwarium? Nie. Nie. Po pierwsze, etanol zawarty w wódce oczywiście bardzo odwodni rybę, a po drugie, alkohol wypali rybie skrzela. Będzie umierała w strasznych cierpieniach. Ale tutaj taka ciekawostka, że w Nowym Jorku przeprowadzono badania, gdzie przeławiano ryby. Chodziło oczywiście jak zwykle o danie okręgowane. Akurat przeławiano je na 5 minut do niewielkiej, bardzo niewielkiej ilości alkoholu i potem przekładano je z powrotem do głównego akwarium. I co się okazało? Upite rybki wykazywały mniej strachu w porównaniu z resztą, były takie, bardzo szybko pływały i miały o wiele lepiej rozwinięte zdolności przywódcze. Nawet te trzeźwe ryby zaczęły się dostosowywać i pływać o wiele szybciej i po prostu za nimi podążały. Już wcześniej mówiłam Wam, że dania pręgowane są używane do różnych eksperymentów medycznych. To ze względu na to, że ich mózg i to, jak odbierają pewne emocje, jest bardzo zbliżony do mózgu człowieka. Czy łuski ryby mają kolor? Nie. Ha. Wydaje mi się, że to jest podchwytliwe i niektórzy z Was mogli odpowiedzieć, że tak. Sprawa wygląda tak, że łuski nie mają koloru, to kolor ryby nadaje skóra, która znajduje się pod łuskami. Natomiast łuski mogą się dzielić stopniem, czy są matowe, czy świecące. Na przykład Blackmore jest matowy. Możecie zobaczyć, że jest zupełnie inaczej zbudowany. Nie jest taki świecący jak na przykład mój piękny Ryukin. Co ciekawe, welony też bardzo często zmieniają kolor na skutek przeróżnych czynników. Już tam wcześniej Wam mówiłam, że to mogą być czynniki genetyczne, środowiskowe, chodzi o napowietrzenie, ilość światła, nawet dietę. Są oczywiście preparaty, które wspomagają kolor i wysycenie koloru. Jak zauważyliście, może moja oranda na przykład kiedyś właściwie miała zupełnie biały brzuszek, teraz już ma prawie cały pomarańczowy. Kapitan był kiedyś całkiem czarny, teraz jest taki złoto-brązowy, ale jest taki eksperyment, że jeśli na kilka lat wsadzimy rybę do bardzo ciemnego pomieszczenia, może to być na przykład zaciemnione całkiem akwarium albo na przykład dno zbiornika wodnego, do którego nie docierają promienie słoneczne, ta ryba zrobi się po kilku latach całkowicie biała. Czy jak będę wydychać marihuanę do rurki z powietrzem, czy mogę sprawić, żeby moje rybki się zrelaksowały? Nie, niestety nie działa. Marihuana nie ma takiego wpływu na ryby, zresztą przeprowadzono takie badania, akurat to były na innych rybach, na tilapiach i badanie miało miejsce w Libanie, podawano im marihuanę i nie zauważono żadnych zmian w zachowaniu, żeby te ryby były jakieś bardziej zrelaksowane albo pływały jak na haju, ale podawali im jedzenie nasączone olejem z THC i zaobserwowali, że metabolizm tej ryby przyspieszył. Wprawdzie w tym badaniu nie podawano większej ilości jedzenia rybom, więc nie zaobserwowano super dużego wzrostu, ale są hipotezy takie, że gdyby te ryby ekstra specjalnie dokarmiać więcej, prawdopodobnie rosłyby szybciej. I tutaj się rodzi pytanie, czy ewentualnie farmerzy mogą używać takiego triku do szybszego rozrostu ryb. No ale oczywiście nie wiadomo, komu by się opłacała taka metoda. Ale w każdym razie marihuana nie ma wpływu na zachowanie ryb. To tyle na dzisiaj. Taki szybki filmik. Jak zwykle nie zapominajcie subskrybować, lajkować i udostępniać dalej. Dzięki!